Siema, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, po urodzinach siwizna zrzucona. Dziękuję jeszcze raz za liczne przybycie na live, naprawdę śmiesznie było, śmiesznie, fajnie, dziękuję za wszystkie tipy. Widzimy się na imieninach w listopadzie. Dzisiaj słuchajcie, film, jak widzieliście pewnie w tytule, przegląd ekspresu DeLonghi Magnifica S Smart. Fajny ekspres podstawowy na start z przygodą kawową, ale i na stałe z manualnym spienianiem, jakby się ktoś chciał bawić w latte art, czyli rysowanie mlekiem na cappuccino. Pozdro sinus, ponownie. Ten ekspres kosztuje coś koło 1600 zł, sprawdzałem przed chwilą, nawet można go taniej wyrwać. Całkiem fajna maszyna. Spienianie manualne, więc unikamy tutaj usterek związanych z systemem spieniania, które jak się nie dba są częstsze, jak się dba są trochę rzadsze. Także jedziemy z przeglądem. Na koniec takowego przeglądu zawsze robi się odkamienianie. No tego nie będę wam pokazywał, to jest przytrzymanie, jeśli nie sygnalizuje, przytrzymanie tego przycisku dłużej. Zapala się ikonka takiego słupka i przeprowadzamy zgodnie z instrukcją proces odkamieniania, ale to trwa i to po prostu jest łatwizna. Słuchajcie, no to ekspres z małą eksplozją, jak się okazało. Zbiornik klient zażyczył sobie do wymiany. No coś tu upadnęło, że tak powiem, nie po polsku. Ekspres ma problemy z przepływem wody. Jest to związane z zakamienieniem, także kawusia. O poranku, bo godzina jest 8:47, 7:45. No rozbieramy go. Zaparkowany. Zaparzacz na bok. Tacki na bok. Wszystko do mycia na końcu, to wiadomo, to jest sprawa normalna, ale my jedziemy z przeglądem. Zobaczycie, że to nie jest nic trudnego, trzeba posiadać przede wszystkim, zawsze mnie o to pytacie, ja nigdy nie pamiętam jaki to jest Torx. Torx pasujący, słuchajcie, do tych krętów, te 15, te 10, te 20. Poczekajcie, żeby stało się zadość. To sprawdzę, bo na tym już chyba nie widać, a jeszcze pamiętajcie, że w moim wieku wzrok już nie ten. Nie pamiętam. Albo te 10, albo te 15. Chyba te... Kurczę, no będzie mnie teraz gryzło, że wam tego nie powiem. Teraz to już nie wiem. Te 15 albo te 20. Napiszcie w komentarzu, jak wiecie. Nie będę teraz, wiecie, przedłużał filmu, gdybając w swoim nierozgarnięciu, jaki to ten Torx jest. Wiecie, no takimi rzeczami się człowiek nie zastanawia. Wiem, że to ten i kręcę. No zaczynamy oczywiście od rozebrania obudowy, no to podstawa przeglądu. 5 wkrętów. Wyciągamy, łapiemy śrubki. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Obudowa na bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak jak mówiłem. Ekspres datowany na 2020 rok, czyli 3-latek. Tak jak ja wam powtarzam, jeśli ekspres nie jest jakoś nadmiernie użytkowany, czyli nie robi po 50 dziennie, raz na... Po 3 latach od nowości, od zakupu, warto go oddać na przegląd. Choćby ze względów takowych, przyświećmy, choć lampo, choćby ze względów takowych, kurczę, opada mi ta lampa, no szału dostanę, muszę ją naprawić, że jak sobie spojrzycie, w wężykach już coś rośnie. Spójrzmy, przysuńmy, złapmy ostrość, słuchajcie. Widać takie farfocle, że tak powiem, ja to tak nazywam. Widać takie farfocle. No trzeba je przeczyścić, trzeba przeczyścić przepływomierz. I chyba, słuchajcie, od tego zaczniemy. No bo czemu nie? Wyciągamy, woda wyjęta. No oczywiście organoleptycznie wszystko patrzymy, czy tu jakichś wybuchów nie ma, przypaleń, no ale ekspres działa, więc nie należy zakładać. Sprawdzamy, czy tu się nic nie dzieje na tym nieszczęsnym czujniku umieszczenia zbiornika w ekspresie. Czy tu przy pompie nie ma żadnych wybuchów? Czy, może was trochę przysunę, czy membrana gdzieś nie przecieka? Czy nie ma tutaj śladów rdzy? One potrafią czasami tutaj gdzieś przepuszczać, wtedy obrdzewiają. Czy tutaj na zaworze bezpieczeństwa, bypassie, no różnie się to nazywa, czy tu nie ma wycieków? Czy tu się nic nie dzieje? Tu, bo to o to często pytacie.
to oszronienie, okamienienie jest normalne, ponieważ tędy podczas nagrzewania grzałki do spieniania, do generowania pary, tutaj jest odpowietrzana tędy, odparowywana, źle mówię, odparowywana tędy grzałka, tu jest plastik wchodzący w plastik, więc to sobie obrasta, ale to nie jest zły objaw, bo były chyba ze 2 czy 3 takie pytania na grupie o to, czy tu coś przecieka, czy tu powinna być jakaś uszczelka, czy tu powinien być silikon. Nie. Winda napędu z silnikiem, silnik zawsze będzie lekko ukurzony na czarno, ponieważ jest to silnik staloprądowy, szczotkowy, szczotki jak silnik się kręci, to co? To się ścierają. Tak działa silnik. Tutaj też zawsze jest trochę syfku, bo tędy, tak jak mówiłem, ta para z grzałki schodzi, żeby nam się spieniało mleko. Tu wszystko wygląda ideolo, więc wracamy do tematu wężyków. One są tu w taki sposób poukładane, tu jest wlepka zabezpieczająca. Wyciągamy przepływomierz, wypinamy go z wężyków, tu się woda poleje na pewno, a może i nie. No ale widzicie, jak takie farfocluchy lecą do przepływomierza, może powodować to problemy z przepływem wody, bo tutaj te otwory, zwłaszcza wlotowy w przepływomierzu, są malutkie, słuchajcie, nie wiem, czy mi się uda wam to pokazać, już widać, słuchajcie, jak wygląda przepływomierz, widzicie w środku, co się dzieje. Ja go spróbuję wyostrzyć ładnie, może jak zgaszę tą lampę, to będzie lepiej widać. O, dokładnie, bo prześwietla. Widzicie, jak tam jest czarno. Natomiast otwór wlotowy widać tam w środku. To jest ta malutka dziurka tam. No i on jest lekko przypchany, słuchajcie. Więc ten przepływomierz do psiknięcia, do przetarcia. To wszystko są proste rzeczy. Jeśli tylko nie boicie się, macie film instruktażowy w postaci mojego czy każdego innego, słuchajcie, to są naprawdę żadne skomplikowane tutaj operacje. No wiadomo, safety, bezpieczeństwo. Musicie wyłączyć ekspres z prądu, potem uważać, jak go włączacie, bo mogliście o czymś zapomnieć. No to zawsze będę powtarzał BHP, safety first, jak to się teraz modnie po angielsku mówi. No i przepływam jest czyściutki. Jeszcze sprawdźmy ten otwór, tylko ja to robię takim dziobaczkiem, ale to nie znaczy, że macie go poszerzyć. Trzeba tutaj tylko leciutko sprawdzić, czy jest drożnie. Jak słyszycie, pewnie jest. No i co? Uszczelkę warto też palcami przetrzeć. Uszczelkę warto też przesmarować. Pamiętajcie, smarowanie uszczelek jakimkolwiek smarem, no takim dopuszczonym do żywności oczywiście, ponieważ to może mieć kontakt z wodą, przedłuża ich żywotność. Nie zapomnijcie o wiatraczku. Prosta zasada działania przepływomierza, słuchajcie. Czujnik, 2 magnesiki, te czarne pipki, on się kręcąc daje impulsy. Elektronika jest zaszyta, czyli czujnik hala tak naprawdę chyba zaszyta w głowicy. Zobaczcie, jak zasuwa. Tu już problemu nie będzie. Uszczelkę musicie ułożyć równiutko, bo jak ją przytniecie albo ułożycie krzywo, to się będzie lało. Tu zawsze po rozbieraniu przepływomierza sprawdzajcie. Czasami się wydaje, że ona weszła prosto, a nie weszła prosto. No i co? Teraz wężyki. Tu się już robi mokro, no ale jest woda. Wężyki najlepiej tego typu wyciorkiem. Mój już jest spracowany życiem, słuchajcie. Tego typu wyciorkiem. Ja to pójdę zrobić w zlewie. Jeden do zbiornika. Drugi, jak znajdę sobie śrubokręt, trzeba wypiąć z pompy, nie kalecząc go. On tu z reguły bardzo ciężko schodzi, ale schodzi. Można też, wiecie, można to zrobić jak rasowy rzeźnik. Czyli tak, złapać przepływomierz, pochlapać się. Chwila pauzy, ja pójdę, zapsikuję wężyki w środku, czekam chwilę, wyciorem z obu stron, żeby były czyściutkie, bo one są w całkiem niezłym stanie, no tylko coś tam w nich się urodziło. Zaraz wracam. Jestem, słuchajcie, kawusia. Wężyki. To, że jest, słuchajcie, lekko pożółknięty, to nic nie stanowi problemu. Są czyste, nie ma w nich już tych fusów. To jest to, co zawsze powtarzam. Ciepły odkamieniacz. Ciepły odkamieniacz, nie gorący, mocno ciepły. No i co? I teraz to wkładamy. I tu, jak nie zapamiętaliście, jak to było, pamiętajcie, przede wszystkim przepływomierz jest oznakowany
Przepływomierz jest oznakowany w taki sposób, że ma tu strzałki. Tu jest, nie wiem czy ją widać, strzałka do zewnątrz, czyli to jest wyjście. Wyjście musi iść do pompy, no bo wejście to jest zbiornik wody. Jak zamienicie, będzie wam głupiało odmierzanie, on będzie działał, ale będzie miał własne życie ten ekspres, słuchajcie. Więc jak macie takie problemy, że dziwnie się woda odmierza, takie rzeczy się dzieją, oczywiście wężyki oglądamy, czy nie są popękane, to sprawdźcie, czy nie podłączyliście ich odwrotnie do przepływomierza, bo to zdarza się nawet w serwisie, rutyna, te sprawy. Sprawdzamy oczywiście je całe, ja już to zrobiłem, czy nie są pęknięte. Pamiętajcie, głośna praca pompy, nawet wczoraj miałem o to pytanie, oznacza, że gdzieś pompa poza tym, że może być uszkodzona, że prawdopodobnie łapie gdzieś lewe powietrze. Wpinamy, oczywiście sprawdzając, czy tu wszystko jest suche. Ja będę sobie to układał później, bo już widzę, że na przykład ten wężyk powinien iść tędy. Oba te wężyki właściwie powinny iść tędy, czyli pod przewodami. Te do tyłu, zasilający do zewnątrz i teraz tak, tu mamy wyjście, czyli pompa. Tu mamy wejście, czyli zbiornik. I ja to tak na razie zostawiam. No wiadomo, można od razu sobie tu dokonać jakiś... To nie musi być, słuchajcie, nawet identycznie. Ważne, żebyście potem obudową nie przycięli tych wężyków. Ja nigdy nie pamiętam, jak to szło, ale tu na logikę się da. Powiedzmy, że coś takiego. Potem będę się to... Spojrzę sobie nawet na inny ekspres, czy na film, jak to było, żeby zrobić to identyko. No i teraz co? Jeśli tu się nic nie dzieje, pompę omijamy, tu patrzymy, nic nie jest źle, młynek wygląda dobrze, ciepło mi się zrobiło od kawusi. No to słuchajcie, lecimy teraz z uszczelkami. Tutaj robimy podstawowy przegląd, jeszcze obejrzymy windę. Obejrzymy windę, słyszę, że tam jakaś wielka ilość wiadomości mi przychodzi. Narzędzie do wyciągania, przeróżne do wyciągania tych uszczelek. Zaświećmy światło, bo tu chodzi dzisiaj o wnętrze ekspresu. Te uszczelki, słuchajcie, możecie wymienić, nie musicie. W przeglądzie, za który bierze się pieniądze, te uszczelki się wymienia. Natomiast jak nie macie, obejrzyjcie, możecie je powyciągać, możecie je, tu się poleje woda z grzałki, możecie je wyjąć, przesmarować. Słuchajcie, można się tym bawić, jak ktoś się uczy napraw ekspresów, czy chce być bohaterem w swoim domu. Można. I tu już wyprzedzam pytanie, bo ja będę pewnie część wkładał tych uszczelek czarnych, część czerwonych, to są identyczne. Od razu policzymy, ile w tym modelu, bo takie pytania też mi zadajecie, a ja tego nie wiem. Ile w tym modelu jest uszczelek. Lecimy z kolejną uszczelką. Tu będę układał te stare, żeby je potem policzyć. Smarujemy, wkładamy. Dobrze jest sobie też kombinerki wziąć, tylko pamiętajcie, płaskie, żeby nie zgniatać wężyków. Pozycja mało dla mnie wygodna, to powtarzam. Tu pilnujcie, jak wyjmiecie tą pompę, to jest ważne, bo często to spotykam w ekspresach przez użytkowników rozbieranych. Dobrze ją tu potem umieśćcie w tym kanale prowadzącym, bo bardzo często spotykam się, że ona jest na przykład włożona tak, albo włożona obok. Wtedy się tłucze ten ekspres, słuchajcie, hałasuje. No i co? Zawleczkę mamy, wężyk mamy, nie ściskamy za mocno. Jak jest nasmarowana uszczelka, to słuchajcie, ładnie to wszystko wchodzi. Można sobie tu przytrzymać, można to robić pensetką, można to robić palcami. Jak komu wygodnie, słuchajcie. Jak komu wygodnie. Szczypczykami, no każdy robi, słuchajcie, po swojemu. Ja to spróbuję tu wcisnąć. Paluchami moimi. O. Nawet można sobie przyłożyć tą zawleczkę, teraz wężyk docisnąć. Siedzi, słuchajcie. To na razie omijam, bo tu muszę znaleźć tą uszczelkę, bo gdzieś zamówiłem, ale jeszcze nie rozpakowałem. Tu są dwie specyficzne uszczelki. Teraz tak. Tu mamy uszczelkę, więc ściągamy głowicę, słuchajcie. To ja już zjadę niżej, żeby mi było wygodniej. Trochę się odsuńmy. Ściągamy nie głowicę, tylko ściągamy czapeczkę. Zmiana bitu na krzyżakowy. Lampa, to o czym mówię, zaczęła mi zjeżdżać. Muszę ją tutaj stuningować. No i co? 4 wkręty. Gdzie ja mam te wkręty? Tu.
z jednej, 2 z tyłu. Kawa jest w środku? Chyba nie ma. 2 z tyłu. Drugi. Coś, kurczę, rano mi było zimno, teraz mi jest gorąco, kawa rozgrzewa, słuchajcie. Drugi. Trzeci, 4 analogicznie jak z tej strony. Kawa? Jest kawa. Skoro jest kawa, to musimy zdjąć tą kratkę, żeby tu bałaganu nie narobić. Krzyżakowy, nie taki. 2 śrubki, słuchajcie, od góry, zaraz zobaczycie, o której kratce mówię. To jest ta kratka, którą jak wsypujecie kawę, to ją równomiernie tu rozprowadza. Proszę cię, wykręć się. O, jedna. Druga. Chodzi o tą kratkę, nie pogubcie tych śrubek, które tu są, bo one są specyficzne. Tylko tu pasują. Gdzieś na bok. Strzał z wichury. Szybki. I ściągamy czapę. One tu bywają na zatrzaskach. Tu są 2 śrubki, ich nie musicie wykręcać. Też widziałem takie pytania. Jeśli zatrzask trzyma, może spróbuję wam to pokazać. Tu jest śrubka, jej nie musicie odkręcać. Ona jest do zdjęcia tego dolnego panelu. Tu wciskacie zatrzask i strzelił, odpiął się i macie czapurę ściągniętą. Gdzieś ją tu rzucę, bo tu się miejsce w tej firmie kończy. Dobra. Lecimy z uszczelkami pod głowicą. 1, 2, 3, ale żeby się do nich dostać, może tym razem ręcznie. Ten i tak musimy odkręcić ręcznie. Żeby się do nich dostać, trzeba ściągnąć panel, słuchajcie. Nawet nie musicie, tu nie ma dużo roboty, to tylko tak wygląda. No ja to wiadomo, robię szybko, mam wprawę, wiem gdzie szukać, ale wy możecie sobie... Czekajcie, ciepło. Wy możecie sobie film zapauzować i po kolei, krok po kroku robić to co ja. Tu widzicie, ekspres nigdy nie rozbierany. No te uszczelniacze słabo tutaj trzymają, no odklejają się. Dlatego mówię, im więcej bajerów w ekspresie, szmerów, bajerów, bluetoothów, paneli dotykowych, tym więcej możliwości uszkodzenia. I to można sobie, słuchajcie, bez ściągania tak powiesić tutaj. Bo poluzować panel, właśnie, bo tutaj macie specjalnie zrobioną taką zakładeczkę na kablu, na przewodzie, na taśmie sygnałowej. Gumka z powrotem, żeby nie zginęła. Która, no proszę, dobra, później. Która powoduje wam, pozwala wam poluzować ten panel. Śrubki łapiemy. I tu nawet nie musicie rozpinać, chociaż bardzo często ten wężyk pęka w tych ekspresach. Nie wiem, z czego to wynika. I teraz macie jeszcze 2 wkręty tu. Można takiego pająka robić, żeby jak najmniej rozpinać, żeby było jak najmniej możliwości popełnienia błędu. Dlaczego to rozbieram? Bo tu są 3 uszczelki do wymiany. Jedna. Druga jest z drugiej strony. Wykręcamy i zaraz wylewka nam spadnie sama. Jasne, można to rozbierać, można to wszystko rozpinać. To pamiętajcie, że czas to pieniądz. I tu mamy do wymiany, nie wiem czy to widać, ale zaraz będzie widać na pewno, jedną, tak jak zawleczki, drugą i trzecią uszczelkę. To od razu sobie, słuchajcie, naszykujmy, ja już nie będę przybliżał ekranu. Jedna, akurat same czarne mi się trafiają na ten moment. Trzecia. Przybliżę, podjadę niżej, przybliżę wam infuzor. No i co? Wyciągamy zawleczkę. Wyciągamy wężyk. Wyciągamy wężyk. Tutaj będzie nam ciężko wyjąć tą uszczelkę, ale damy radę. Mam nadzieję. Wyciągamy uszczeleczkę. Pamiętajcie, tak grzebiąc śrubokrętem czy jakimś narzędziem do wyciągania uszczelek pod tytułem dziobakiem, no nie pokaleczcie tych plastików. Nie podważajcie tutaj za bardzo, nie wbijajcie się w ten plastik, żeby go nie uszkodzić, tak? Uszczelka, jak widać, jest. To druga.
do kompletu. Teraz bierzemy pensetę, tak żebyście cokolwiek widzieli. Nakładamy pensetę, to też widzę, mam do wymiany już, bo już te ząbki na niej, tempedzidy się zrobiły. Nakładamy uszczelkę. Teraz musimy ten wężyk wprowadzić z powrotem do otworu. Kurde, zabrakło mi słowa. A on tego zrobić nie chce. Dobra. Widzicie. I teraz go można dopchnąć śrubokrętem na przykład, tylko nie na siłę. Jak jest nasmarowany, on tu ładnie wejdzie. Zawleczka. Jedną mamy. No to teraz na przykład tą. Ktoś do mnie przyjechał, myślałem, ale to nie do mnie. To teraz słuchajcie, następna zawleczka, nie gubcie zawleczek. Wyciągamy przewód, wwany też wężykiem. Tu mamy dużo lepszy dostęp do uszczelki. O, trzecia. Szmarowidło. Wkładamy i z powrotem do dziury. Tutaj już sobie trzeba pomóc z tą zawleczką. Widzicie cokolwiek? No, tyle o ile. Tyle o ile, no to w każdą uszczelkę z takimi zawleczkami na wężykach wymienia się tak samo. Dociskamy. Można sobie pomóc, tak jak mówiłem, śrubokrętem, docisnąć wężyk. Włożona. I ostatnia, słuchajcie, tu. Tu będzie najciężej. Trzeba wyjąć ten wężyk. Tu się musimy trochę pogimnastykować. Wyciągamy wężyk. Wygląda to jak rzeźnia, ale wiem co robię. Trzeba go wyciągnąć. O, mamy. Widzicie, wystaje. Teraz trzeba wyjąć uszczelę. Czyli palcem odsuwamy. Na wyczucie. Tam czuć jak się o nią zaczepiacie, bo to miękkie. O, idzie. Dziewczyna. Widzicie, wszystkie te uszczelki wyglądają dobrze. No ale jak robimy przegląd, to robimy przegląd, słuchajcie. I wsuwamy. Tu jest największe prawdopodobieństwo, słuchajcie, ścięcia tej uszczelki, więc tu jest bardzo ważne, żeby ją posmarować, bo jak tu się będzie lała woda, no to zobaczycie, będzie woda w fusach, bo będzie prosto do nich ciekła. Dlatego smarujemy, one się dużo lepiej układają. Jednak sucha uszczelka stawia spory opór. Mamy tu po temacie. Od razu oglądamy oczywiście, czy nie ma tu żadnych wycieków, ale tu widzicie. Jest super. Wężyk jest w bardzo dobrym stanie. To, że on jest brązowawy, no płynie tędy kawa, tak? No i słuchajcie, teraz żeby niczego nie przyciąć, odwracamy sytuację. Infuzor mamy z głowy. Infuzor mamy z głowy. Jak infuzor mamy z głowy, to go przykręcamy. Bieg w dobrą stronę. Kolejna śrubka. Tutaj wszystkie śrubki, jakie wykręciłem poza tymi z obudowy, które są na Security Torxach, to są tej samej długości śrubki, wkręty, więc nie musicie się tu martwić, że coś się uszkodzi. Tu wężyk cofamy. Zakładamy. Tu ważne, żeby wam takie są tutaj haczyki. O tym mówię, spójrzcie. Widzicie? To musi wejść na ten dzióbek, wtedy będzie dobrze złożone. Z drugiej strony jest tylko taka podpóreczka, więc z drugiej strony nie ma się czym martwić. No bo potem wam się nie spasuje obudowa, tak? Trzeba tutaj wszystko ładnie spasować, spojrzeć, żeby nie poprzecinać żadnych przewodów. No i teraz co? Kolejna. Tu proponuję ręcznie. O, tutaj jest długi kanał plastikowy, żeby go nie dziabnąć. Czy jest ostro? Jest. Ktoś chyba do mnie idzie. A może i nie. Nie wiem, ale raczej do mnie. Także zaraz będzie pauza, ale jeszcze zdążę wkręcić tą śrubkę. Dam radę. Tam nawet w środku jest śrubka. Słuchajcie. Także panel mamy skręcony. No i obsłużę klienta i zaraz do was wracam. Jestem, słuchajcie, przy okazji znalazłem te uszczelki tam przy grzałce. Zaraz będziemy je wymieniać. To dokręcone, to dokręcone. Ile to już mamy materiału? 25 minut, całkiem dobry czas. Tutaj ważny jest ten wlep,
bo tu zakładamy potem, słuchajcie, tą czapkę od góry. I jak tutaj nie będzie tej osłony, ja ją tu nawet trochę stuninguję, to może wam poszarpać taśmę. Czyli jak mamy panel założony, to z powrotem tutaj tą zakładkę, słuchajcie, wkładamy. Ktoś mnie nawet pytał na grupie, było takie pytanie na Facebooku, do której zapraszam, macie linki wszystkie w opisie, do czego są te takie kawałki wężyków, jak wam wypadną. One tutaj służą, to jest zwykły wężyk silikonowy, taki jak ten, podobny, żeby trzymać te przewody. O, widzicie, tu jest drugi. Panel mamy z głowy. To jak panel mamy z głowy, to zanim przejdziemy jeszcze do tych uszczelniaczy przy grzałce, tu sprawdźmy, czy wszystko jest ok. No to jeszcze oczywiście uszczelka, moi mili, przy spieniaczu, przy zaworze spieniacza. Cyk, zawleczka, cyk, pyk. Idzie to jakoś. Na spokojnie w domu. O, pofrunęła, ale jest. To już mamy piątą wymienioną. Szukam uszczelki. No chodź. Mamy. Maziaj. Nie za dużo, tak żeby ją tylko śliznąć. I wkładamy z powrotem. I zawleczka. Tu mi jakaś śrubka leży. Czy ja wkręciłem? Wkręciłem. Dobra. Zawleczka. Każdy wężyk jak włożycie, sprawdźcie, czy zawleczka wam się nie wsunęła przed wężyk. Tu patrzymy, czy nie ma jakiegoś pęknięcia na tym wężyku, czy te zaciskane cybanty, no nazwijmy to, wszystko tu siedzi, czy tu się wszystko zgadza. No i teraz idziemy do grzałki. I to będzie komplet, słuchajcie. Najpierw zaczniemy od góry. Zacznijmy sobie od górnego elementu, bo tu jest zwykły wężyk, zwykła uszczelka. Wyciągamy gadzinę. O! Widzicie? Nie wiem, czy jeszcze to będzie widać. Tu są ślady kamienia. Przyostrzę na uszczelkę. Widzicie? Są drobinki kamienia. No ten ekspres jest jeszcze nie odkamieniany, ale skoro są drobinki kamienia, to jak ściągniemy całą tą końcówkę, tu nie zgubcie, bo tu są większe zawleczki. Jak ściągniemy całą tą końcówkę, trochę można sobie podważyć, ale delikatnie, nie połamać. Jak sobie to ściągniemy, przedmuchajcie, wydmuchajcie ten cały kamień. Wygląda już dobrze. Widzicie, nie widzicie? Widzicie. Tu w środku jest właśnie ta uszczelka, którą należy wymienić, bo tutaj tego plasticzku też nie zgubcie. Widzicie, ruszam nim, przybliżę wam. Ruszam nim. To jest taka podpórka pod uszczelkę, bo tu po prostu jest długa ta końcówka, tak sobie to wymyślono. Te uszczelki wychodzą nieco ciężej, ale to nie stanowi problemu. Mamy tu smar. Zakładamy gumkę. Widzicie? To jest taka gruba uszczela. No i co? Nakładamy końcówkę. Nigdy te końcówki, znaczy czasem się bardzo rzadko zdarza, że te końcówki pękają, a przypominam, w Philipsie, dlatego jest to bolączka tego ekspresu. Kolejna uszczelka. Od razu sobie naszykuję dwie. Jedna. I drugą zaraz znajdę. Już widzę, że muszę sobie zamówić uszczelki. Tego schodzi, słuchajcie. Tych uszczelek tu schodzi w serwisie. Dlatego jak mnie pytacie, ile jest w danym ekspresie uszczelek, to ja wam mówię, że nie wiem, bo ja tego nie liczę, bo ja to zamawiam po 50 sztuk z reguły. No i idzie tego. No jak się wymienia, to idzie. Zamykamy zawleczkę, sprawdzamy wężyk. To jest wężyk od zaworu bezpieczeństwa. No i teraz pozostaje nam, tu będzie mi najtrudniej wam to pokazać, odpiąć ten element. Czyli może wypnijmy go całego od razu. Wyciągamy uszczelkę, zawleczkę. Tu też jest ta duża, słuchajcie. Wypinamy sobie ten element z grzałki. Zostanie nam woda, to na pewno, bo z grzałki musi się wylać woda. Można tu coś podłożyć. Uszczelka została na końcówce, widzicie? Od razu jak mamy to poluzowane, wyciągamy tą. Tu
Zwykła uszczeleczka, zwykły o-ring. Postaram się Wam, części poleciały. Postaram się Wam te uszczelki wyszczególnić w opisie filmu. I wszystkie te elementy tutaj, no tutaj tylko o-ringi, tak? Te większe, te mniejsze. Od razu na wężyk, nowa. Zakładamy, póki mamy to wyciągnięte, jest nam wtedy zdecydowanie, słuchajcie, łatwiej to włożyć. Zawleczka, sprawdzamy. Pompa już wyłazi, ale to zaraz. I teraz tak, tu już się cała woda wylała. Wyciągamy może paznokciem tą gumową uszczelkę, która teraz jest tu. Tu od razu widzicie w środku, zaraz Wam pokażę. Gdzie ty, cholero, poleciałaś teraz? Tu gdzieś? Tak. Czarne w czarnym, nic nie widać. Gdzie ona jest? O, idzie. Idzie. Tu Wam od razu pokażę, gdybyście mieli problem z tacką, to tu jest ten czujnik. O, ja tam go teraz paluchem, widzicie? Pojawia się mój palec i go wciskam. Więc wtedy sobie odkręcacie to mocowanie, ściągacie go delikatnie, bo on jest na takich dwóch rogach i wymieniacie. Te mikroswitche rzadko padają, ale się zdarza. No i ostatnia uszczelka. Smar na grzałkę. Tu się trochę ciężej to z reguły wkłada, ale bez większego problemu. I nakładamy. Musi dojść do końca. Właśnie o tym mówię, że tu wchodzi czasami ciężej, ale doszło, jak widzicie. I tu już chyba prościej będzie mi to kombinerami zrobić. Sprawdzamy. I słuchajcie, komplet uszczelek mamy wymieniony. Ja zaraz jeszcze tu powycieram, ale... I odpalamy go. Zaparzacz, jest film na kanale. Jak nie zapomnę, to tu gdzieś się Wam pojawi karta w cyklu szybkich napraw. Odkręcamy sitko, można go rozebrać, nie trzeba, ja to oczywiście zrobię, ale chcę go odpalić, żeby pokazać Wam, że to wszystko działa. On oczywiście teraz będzie zapowietrzony, no bo otwierałem mu wszystkie wężyki, więc siłą rzeczy w nich jest teraz powietrze, w grzałce jest powietrze, więc będzie trochę hałasu. Przy okazji wiadomo, czyszczenie to też część przeglądu, to też jest część przeglądu. Warto wytrzeć klientowi w ekspresie, gdyby na przykład chciał Was ktoś sprawdzić, ale to nawet nie chodzi o to. Bądźmy też estetycznie, podchodźmy do tematu. Przecież to od razu lepiej świadczy o Waszej pracy. Jak nawet wewnątrz ekspres jest przetarty, nie jest to jakaś praca, a no miło popatrzeć, tak, na taką robotę. Słuchajcie, checklista, standardowo. Odpalimy go na otwartym, zawsze tak róbcie po takich wymianach, żeby sprawdzić, czy nie popełniliście jakiegoś błędu. Tu 3 wpięte, to wpięte, to wpięte. Wszystko, co rozpinaliśmy, musimy sprawdzić. Tu wpięte, tu wpięte. Pompa włożona prawidłowo, przepływomierz. Tu te przewody jako tako ułożone, oczywiście to trzeba spojrzeć, jak to było. Wyprzedzając pytania. Ja nie pamiętam we wszystkich ekspresach, jak to było. No bo to się nie da, słuchajcie, spamiętać. Nie da się spamiętać, jak się robi praktycznie wszystkie marki, poza małymi wyjątkami, ekspresów. Wodę mam nalaną, no wiadomo, tu jeszcze jest zbiornik do wymiany, no bo widzicie, odgryzł mu dinozaur kawałek. Niby nic się nie stało, działa, ale no klient miał świadomość tego, że tak być nie powinno i wymieniamy. Taki zbiornik też Wam załączę, on kosztuje coś tam maks do 100 zł, chyba trochę poniżej 100 zł brutto. Wiadomo, to wkręcimy później. Tacka. Odpalamy dzidę. Zmielimy kawę. No i reszta to już jest odkamienianie, skręcanie. Ważna też rzecz, słuchajcie. Uczulam. Wytrzyjcie sobie zawsze pod ekspresem przed testami. No bo jak wiecie, że jest sucho, to każda woda, która tu się pojawi, będzie jakimś tam niepokojem. Natomiast jak postawicie go w kałuży, to potem jest rozkminka. Nalało się z ekspresu? Czy to ja tutaj nie powycierałem? Na plan pierwszy wymienione uszczelki. Ja je tu spróbuję przesunąć. O. I teraz było pytanie, ile tu jest uszczelek? 2 takie grubaski. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o-ringów w tego typu ekspresie. W innym będzie więcej, mniej raczej nie. Palimy gościa.
Zamrugał. Przycisk power mamy tu, dosyć duży. Należałoby patrzeć z tamtej strony, czy nic się nie dzieje. Więc wezmę go tak trochę z kosem. Spojrzę sam. Coś mogliśmy źle założyć. Mógł być wadliwy o-ring, słuchajcie. Takie rzeczy się zdarzają. Takie rzeczy się zdarzają. No, jak we wszystkim, tak? W tej chwili on się grzeje. Teraz pewnie narobi hałasu, słuchajcie. Bo jest powietrze w przewodach. Nie inaczej. Coś tam pompa ciągnie. Jak pompa jest w dobrym stanie, ona jest w stanie przepchnąć powietrze. No ale on już wyłapał. Wiadomo, nie mamy panelu założonego. Ale on w tej chwili pokazuje: odkręć mnie, gościu. Czy tu się coś leje? Nic się nie dzieje. Czy tu się coś dzieje? Nic się, słuchajcie, nie dzieje. No to odpowietrzamy. Po wężyku widać, że już jest w nim woda. Oczywiście uważajcie, jak robicie to na rozebranym ekspresie, bo to jest prąd, słuchajcie. Wszystkie przyciski, nie widzicie, świecą się. No to nie pozostaje nic innego, jak wykonać test organoleptyczny, czyli oczywiście regulacja młynka, ale to już wszystko było, a mamy 36 minutę materiału. Moc na maksa, fajne to pokrętło jest, już jest chropowate, z taką tareczką, widzicie? Z taką tareczką zrobioną tutaj na pokrętle. Nie ślizgają się paluchy, ono jest takie skokowe, słychać. Mnie się ten ekspres bardzo podoba. No i robimy od razu mocne podwójne espresso. Zaraz sięgnę po szklankę. I zastanawiałem się, co on robi, ale on tak robi, ten model. Zacisnął się na kawie. I czekamy na nektar. Pozdro dla kumatych. Słuchajcie. Za chwilę jeszcze tylko zatrzymajmy kawę. Wiadomo, trzeba wyregulować młynek, ale ona już nosi znamiona kawy, słuchajcie. Nie jest idealnie, no ale wiadomo, jeszcze wszystkie regulacje. I teraz tu checklista, czy jest sucho. Jak widzicie, nic się tu nie dzieje, tu nic się nie dzieje, tu jest sucho, tu są ślady wycierania jeszcze przeze mnie. Wszystkie rozpinane rzeczy, fusy. Sprawdźmy. No, wymaga regulacji, słuchajcie, widać. Jest zdecydowanie za grubo. To jeszcze para. Wyleję, bo tu pochlapie. Wyłączmy już tą landarę. Proszę cię. Para. Mruga nam tutaj wszystko teraz, tak ten ekspres to sygnalizuje. Może ja go tu obrócę do siebie. Widzicie, wszystko mruga. Słychać, że on teraz odparowuje właśnie tym kanałem, o którym mówiłem na początku. I teraz już nam sygnalizuje: odkręć. No i wszystko działa, słuchajcie. Spójrzmy. Tym wężykiem idzie para. One pękają, jak macie zapchany kapucinator mlekiem zaschniętym. Słuchajcie. Bez dubli. Odcinek kolejny. Taki przegląd możecie sobie zrobić sami. Jak widzieliście, tutaj wielkich filozofii nie ma. Kawa działa, spienianie działa. Oczywiście zaparzacz jeszcze do regeneracji. Winda napędu do przesmarowania. W tym ekspresie nie zawsze trzeba ją wyciągać. Ja ją oglądałem, jest czyściutka. Jeżeli trzeba, to też był film na kanale. Też może tu gdzieś, jak nie zapomnę, wrzucę wam kartę. Tyle z mojej strony. Dzisiaj 40 minut. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Kawka dzisiaj przychodzi, zostało kilo czerwonej, ale będzie 2 razy po 6 kilo dzisiaj gotowe dla was. A mam od was bardzo fajny oddźwięk, że smakuje wam ta kawa. Urodziny się odbyły, jeszcze raz dziękuję za obecność. No i tyle, widzimy się w sobotę na filmie, w poniedziałek na live'ie. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor.
Co złego to nie ja. Dajcie suba, dajcie lajka. Miłego popołudnia życzę. Trzymajcie się. Cześć.